Ludzie często mnie pytają: Kamil, czy naprawdę da się mówić po polsku bez regularnego mówienia? I szczerze, nauka polskiego czy jakiegokolwiek innego języka bez mówienia jest trochę jak jedzenie pierogów, tylko bez farszu. To znaczy, technicznie to nadal są pierogi, tylko omija cię ta najlepsza część, to co jest w środku, bo oglądanie filmów niewątpliwie pomaga, słuchanie pomaga, czytanie też pomaga. Ale jeśli na pewnym etapie nie zaczniemy mówić, to nigdy nie będziemy mówić. Bo możesz bardzo dobrze rozumieć polski, ale jeśli nie praktykujesz mówienia, to podczas prawdziwej rozmowy będziesz rozumieć, ale nie będziesz w stanie mówić. I szczerze, znam to po prostu z własnego doświadczenia, bo oprócz tego, że tutaj, na tym kanale, staram się uczyć Was języka polskiego, to sam aktywnie też uczę się języku. I uwierzcie mi, sam przechodziłem dokładnie przez tę samą frustrację. Na przykład, kiedy ja zaczynałem uczyć się hiszpańskiego, dużo rozumiałem, znałem zasady gramatyczne, ale kiedy przychodziło do mówienia, to po prostu nie byłem w stanie tego zrobić, bo tego nie praktykowałem. I w sumie opowiadałem już o tym i na tym kanale, i na moim hiszpańskim kanale, że odkrycie platformy italki i zaczęcie rozmawiania z native speakerami to był dla mnie po prostu game changer. Empecé a probar a hablar con nativos. A mí me gusta la plataforma Italki y hasta hoy en día la estoy usando. Bo po raz pierwszy nie tylko konsumowałem język, nie tylko uczyłem się reguł gramatycznych, ale też zacząłem po prostu używać tego języka. I jak wspominałem, to zmienia wszystko. Jeśli oglądacie mnie już jakiś czas i znacie mnie, to wiecie, że moim zdaniem pasywna nauka jest bardzo ważna. Musimy robić tak zwaną imersję, otaczać się językiem, ale tak jak wspominałem, jeśli pewnego razu, jeśli w końcu nie zaczniemy po prostu mówić, nigdy nie będziemy mówić. I do tej pasywnej nauki właśnie należy dołożyć po prostu mówienie. Bo film na YouTubie możesz zatrzymać, podcast możesz puścić jeszcze raz, ale w prawdziwym życiu to tak nie wygląda. Musisz reagować just in time, w prawdziwej sytuacji, bo mówienie zmusza po prostu twój mózg do aktywnego używania tego wszystkiego, co już znasz. I tak jak wspominałem, kiedy ja kiedyś zaczynałem uczyć się sam hiszpańskiego na italki, to szybko zrozumiałem, że problemem nie była wiedza. Problemem nie było to, że nie znam pewnych struktur gramatycznych, tylko problemem było po prostu to, że za mało mówię. I kiedy zacząłem mówić częściej i więcej, to po prostu zaczęło mi to przychodzić coraz bardziej naturalnie. I szczerze, kiedy ja sam uczę się języków, to podstawą jest dla mnie oczywiście input i imersja językowa, ale oprócz tego dokładam do tego oczywiście praktykę mówienia. I teraz na przykład sam zacząłem uczyć się kolejnego obcego języka. Uczę się języka rosyjskiego i też ponownie wykorzystuję do tego platformę italki. Я был в Барселоне, но мне не очень нравилась Барселона, и я бы хотел поехать сейчас, ну, полудня Испании, South, Так. На юг Испании? да. Я бы очень хотел поехать на юг Мгм. Испании. I szczerze, kiedy ja teraz zacząłem uczyć się rosyjskiego, wiedziałem, że na 100% będę potrzebować pomocy kogoś, kto po prostu się na tym zna. Dlatego oprócz oczywiście inputu, oglądania filmów, imersji, czytania, raz w tygodniu spotykam się na italki z moją nauczycielką Katią. Pozdrawiam cię, Katia. Być może będziesz oglądać ten film. Uczymy się razem z Katią rosyjskiego. No i przede wszystkim mam możliwość sprawdzenia mnie, próbowania i rozmowy z native speakerem.
co jest dla mnie po prostu kluczowe. A jeśli ty też chciałbyś lub chciałabyś spróbować uczyć się polskiego lub jakiegokolwiek innego języka na italki, to z moim kodem Kamil dostaniesz 5 euro zniżki na zakup lekcji za minimum 10 euro. Ale uwaga, bo ten kod jest ważny tylko dla pierwszych 50 osób, więc warto się spieszyć. Wiele osób też często boi się tego, że myśli, a co jeśli mój poziom nie jest wystarczający, żeby rozmawiać z native speakerem? Nie możesz się bać. Myślę, że nie możesz się bać i musisz po prostu spróbować. Czasem trzeba rzucić się na głęboką wodę, aby móc szybciej awansować. A jeśli boisz się, że całkowicie sobie nie poradzisz, no to możesz po prostu wybrać nauczyciela, który zna też twój język, który zna też na przykład angielski. Moja nauczycielka Katia teraz z rosyjskiego jest native speakerem. No ale oczywiście, ja jestem początkującym, więc po prostu do pewnych rzeczy, do tłumaczenia jakichś reguł czy zasad gramatycznych używamy po prostu angielskiego. А вы хотите поехать на острова Испании? Очень много островов. Да, я был на островах испанских Мгм. 2 razy. 2 раза. 2 раза я был на островах испанских. Я был на Тенерифе. Ну, я тоже. О, Да. и я был на Гран-Канарии. И то Канарские острова. и tobie nrawiła się Teneryfa? Очень. I na moich lekcjach na italki z Katią tak naprawdę uczymy się a little bit of everything, ale z naciskiem oczywiście na mówienie. Tak? A little bit of everything, trochę wszystkiego. Ale spoko właśnie w italki jest to, że tam nie masz żadnych abonamentów. Możesz na przykład wypróbować jedną lekcję z danym nauczycielem. Jeśli nauczyciel ci się spodoba, tak jak na przykład mi Katia, to możesz wykupić z nim więcej lekcji. A jeśli nie, to bez żadnych obowiązań możesz po prostu zarezerwować lekcję z innym nauczycielem, który być może będzie ci bardziej odpowiadał. Czasami możesz skupiać się na konwersacji, czasem na gramatyce, Polish cases na przykład. No i tak, wybierasz po prostu to, czego potrzebujesz. Italki jest też spoko opcją, jeśli właśnie nie chcesz uczyć się polskiego na stałe, bo już sporo rozumiesz, no ale na przykład wiesz, że za 2 tygodnie, za miesiąc wybierasz się na wycieczkę do Polski albo odwiedzić swoją polską teściową, babcię twojej żony lub męża. I właśnie wtedy możesz po prostu wykupić jedną, 2, 3 lub tyle lekcji, ile potrzebujesz i przetestować takie właśnie real life conversations, różne sytuacje, które mogą cię spotkać na rozmowie z teściową, w sklepie, u lekarza i tak dalej. I to jest właśnie spoko, bo wydaje mi się, że wiele osób ma tak jak ja, że teoretycznie zna jakiś język. Na przykład zna język angielski. Ale jeśli nie używałeś angielskiego przez długi czas, to potrzebujesz takiego małego odświeżenia. I właśnie ja często w przeszłości, ale wciąż wykorzystuję italki w tym celu. Jeśli wiedziałem, że mam jakieś ważne spotkanie, meeting, albo po prostu jadę na wakacje i będę potrzebować angielskiego, to właśnie, żeby odświeżyć mój angielski, kupowałem 1, 2 lekcje z native speakerami i po prostu gadaliśmy, rozmawialiśmy i dzięki temu bardzo szybko możesz wrócić do tego rytmu językowego. No i to jest właśnie spoko, że na przykład używając italki nie masz żadnych obowiązań. Kupujesz 1 lub 2 lekcje, jeśli nauczyciel ci się spodoba, oczywiście możesz kontynuować z nim pracę, a jeśli nie, to pogadacie sobie 2 godzinki, ty odświeżysz język. No i tyle. I jest to całkowicie normalne, bo mówienie to po prostu umiejętność, która z czasem, jeśli jej nie trenujemy, zanika. Żeby mówić, musisz mówić. Musisz trenować wymowę, reakcję, pewność siebie i prawdziwą komunikację. Więc podsumowując, jeśli ty uczysz się teraz polskiego, to dałbym ci takie 3 wskazówki. Po pierwsze, otaczaj się językiem.
słuchaj podcastów, oglądaj filmy, czytaj książki, oglądaj Polish with Kamil. Ale przede wszystkim rób tą imersję i konsumuj treści, które Cię interesują. Po drugie, nie skupiaj się obsesyjnie na rozumieniu każdego słowa, na rozumieniu każdej reguły gramatycznej, bo na to przyjdzie czas. I zdecydowanie przy języku polskim, który, jak pewnie wiesz, gramatycznie jest dosyć skomplikowany. Przede wszystkim, jeśli nie mówisz w innym języku słowiańskim. I po trzecie, mów. Próbuj i nie bój się mówić, bo prawdopodobnie, jeśli oglądasz mnie teraz, to jesteś już dorosły i nie uczysz się polskiego, bo ktoś ci każe, tylko uczysz się polskiego, bo chcesz. I zacznij mówić wcześniej, niż ci się wydaje, że jesteś na to gotowy. Bo w nauce języków, jak i w życiu, nigdy nie nadejdzie idealny moment, w którym będziesz na 100% gotowy. Nigdy. Musisz po prostu w pewnym momencie spróbować. Więc jeśli chcesz poczuć się pewniej, mówiąc po polsku, kliknij link, który jest w opisie lub zeskanuj kod QR na ekranie, zarejestruj się na italki z moim kodem KAMIL, a otrzymasz 5 euro zniżki na pierwszą lekcję za minimum 10 euro. I tak jak wspominałem, oferta obowiązuje dla pierwszych 50 osób. I daj znać w komentarzu, co jest dla Ciebie najtrudniejsze podczas mówienia po polsku. Powodzenia w nauce polskiego i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!